Mam, że wygląda to, że nie ma lodu. No dobrze, jest dobrze, wiecie? Jest śnieżek, puszysty. O, jednak, patrzcie. Widzicie, co tu jest? Może jest na tę stronę, bo tutaj auta jeżdżą. Widzicie, to jest tylko jeden poziom akurat do zamków. Tu się tak nie podnosi. Dobrze, mamy dokumenty, to już się robi ta najfajniejsza część trasy, czyli wyjazd. Jak jest wszystko już prawie że gotowe, ale musimy jeszcze go sprawdzać, czy na pewno jest wszystko gotowe. Tu mam jeden telefon, tu mam drugi telefon. Dobrze, rozbierzemy się pierwsze. Już nie mogę doczekać, kiedy ja skorzystam z toalety, bo tutaj na firmie mają, ale mają to ja. Co wiecie. Te mikrofony się okazały być fajne, ale jak się mówi o tak do nich i są dobrze skierowane, a jeżeli właśnie jak widzicie nawet jak tak, to słyszycie jak działa. Tak działa dobrze, nie? Ale tak poza tym to jednak tamte RODA były lepiej zbierały dookoła. Te są jakieś bardziej kierunkowe, albo ja nie potrafię ich ustawić. To wypada. Co mi tu wypadło w ogóle? Papier do tachografu. Pamiętajcie, że trzeba mieć zawsze w zapasie. Dobrze. Więc tak, podpisać już podpisywałam na tablecie, więc jest nadrukowane, natomiast wciąż trzeba jeszcze pouzupełniać CMR, to jest bardzo ważne, szczególnie w kontekście ubezpieczenia OCPD, bo czasami właśnie za takie nieuzupełnienie danych w CMR-ce, w razie, nie daj Boże, jakiejś kradzieży ładunku lub coś w tym stylu, to ubezpieczenie zawsze już ma haczyk, jak jest kiepskie ubezpieczenie, jak jest broker kiepsko ustawił ubezpieczenie, no to mogą w ogóle odmówić. Tylko na podstawie tego, że nie ma wpisane w CMR-ki nazwy firmy. Patrzcie, moje kwiatuszki się podniosły z domu. Wziąłam sobie do mojego dużego bukietu kilka. Zawsze tak robię, jak wyjeżdżam w trasę, to sobie takie kaucne. I patrzcie, jestem teraz taka słodka pindzia z kwiatkiem. Gerber mi padł w aucie, ale to widać, że jest po przejściach już. Natomiast jak dostał wody, to przeszło. Dobrze, i jeszcze tak, czy w aplikacji LKW? Wchodzimy w aplikację LKW Walter, transporty. I dzisiaj mamy tutaj mój transport. Dobrze, tu jest przyjazd. Potwierdzenie załadunku, to ja już też się nauczyłam, że tego nie trzeba robić, bo to się dzieje samo, ale jak już tu weszłam, to Wam pokażę. Nie mogę do czasu do tego 17, dobrze. Gdybym wyjechała, tak samo by się to, odjazdu już nie będę rejestrować, bo to się samo zrobi. Więc nic tu nie muszę robić de facto, dopiero teraz jak wjedziemy. No i słuchajcie, tym razem jedziemy w 100% na aplikacji TomToma, bo dużą nawigację zapomniałam i wzięłam do Volvega. Znalazłam swoją starą nawigację, jeszcze 7, no ale się okazało, że kabla do niej nie mam i nie jest zaktualizowana, bo jak przyniosłam ten Expert 7 Plus, no to tutaj mam ostatnią aktualizację w 2022 roku, się okazało, słuchajcie, i ja ją wzięłam po prostu, wiecie, z garażu, stwierdziłam, dobra, to tam sobie aktualizuję, a tamta będzie po prostu w Volvegu, a ta będzie w Volvim i jest ok. No i się okazało, że nie zaktualizuję, bo nie mam kabla. W Volvim mam 2 albo 3 kable do TomToma, takie wiecie, też jeszcze takie płaskie, a tutaj się okazało, że, znaczy w Volvegu mam, a tu się okazało, że nie mam żadnego i no i nic, pojechałam, ale od tego jest tutaj ten Go Expert, więc tak, ciekawe, czy w nim mam ściągniętą Hiszpanię. Pedrola, ja to sobie zawsze wolę jeszcze wpisać kod pocztowy, bo te miejscowości się jednak potrafią powtarzać. General Motors, Drive. I patrzcie, jak ta trasa nasza wygląda dzisiaj. Jedziemy tak przez Czechy. O, to może byśmy tutaj naprawdę sobie auto umyli. Chciałam być ostatnio, jak Volviego jeszcze zostawiałam po trasie, jest naprawdę z bólem serca, bo ja nie znoszę zostawiać brudnego auta, ale byłam już tak zmęczona, że stwierdziłam, dobra. I tak muszę jeszcze lusterko wymienić. Lusterko jeszcze po ostatniej przygodzie jest niewymienione, ale słuchajcie, ta firma, z której auto mi urwało to lusterko, no to po moim filmie się zgłosili do mnie, więc całe szczęście, bo z policji nic nie przyszło. Natomiast ta firma tego samego dnia się odezwała i dali po prostu dane kierowcy. Przeprosili, powiedzieli, że kierowca po prostu nie zauważył. No jest to możliwe, nie? Nie mówię, że nie jest. Może miał muzykę włączoną i nie słyszał, jak trąbiłam. No mniejsza z tym. Dali dane, dali do ubezpieczenia, więc już tam mój ubezpieczyciel, Galicja Broker, się tym zajmuje. Więc widzicie, na Barcelonę i Zaragoza. Dobra, jedziemy.
Po drodze mamy tylko jeszcze jedną rzecz do zaliczenia, mianowicie tankowanie, no i toaletę. Toaleta to już coś, czego ja bardzo potrzebuję. 2482 km przed nami. Och, nie dolałam płynu do spryskiwaczy. Ale jeszcze będziemy tankować, to wtedy sobie doleję, bo wzięłam duży zapas ze sobą. Tutaj jeszcze drogę pokazuję. Którędy? Jakoś tak jak przyjechaliśmy. To jest aplikacja TomTom Go i to jest, no ona jest taka sama po prostu jak ta, tylko że w telefonie. Ostatnio przyszła do mnie firma, która ma jakiś patent na obniżenie jeszcze spalania w ciężarówkach poprzez takie jakby dodatkowe mini owiewki. I to nie są takie owiewki jak po prostu owiewki, tylko to są takie malutkie naklejeczki, takie jakby łapki dosłownie, nawet mniejsze niż, tak to wygląda dosłownie jak takie ołapki w odpowiednim kształcie, w odpowiednim kierunku zrobione, więc i oni twierdzą, że z tymi łapkami można obniżyć spalanie nawet o 1 litr. Więc jestem mega ciekawa. Te łapki przychodzą w kolorze oryginalnym, w sensie podaje się numer koloru i się dostaje taki sam, także one mają być niewidoczne. No i jest to ciekawe bardzo, muszę przyznać. O, zapytaj bramy. Ale już otwierają. Wyjeżdżamy ze Śląska i jedziemy do słonecznej Hiszpanii. Teraz mamy -4, startowaliśmy, to było -6, a w Hiszpanii ma być pod 20. Więc ja nic nie chcę mówić, ale jedziemy w dobrą stronę. No i oto szczęśliwie wjeżdżamy na autostradę. Ale widzicie tą granicę? Najważniejsze, że nie jedziemy na Zgorzelec i Olszyna i na A4. Tylko nie A4. Jeszcze bez kolejek. Z każdą godziną to tutaj będzie się robiło coraz bardziej ciasno. Pięknie, pięknie, jak to się udało. Tu tylko 2 czekają ciężarówki. Dobra, ubieramy się, bo tu jest jeszcze zimno. Niestety. Jestem tak grubo ubrana, widzicie? Mam takie getry pod spodem i daję je na wierzch. Wygląda to głupio, wiem. Natomiast daję specjalnie na wierzch. Jakbym dała bluzkę na wierzch po nich, to wyglądało dobrze, ale by pewnie za chwilkę by mi bluzka wyszła i by było tyle. A tak jak są te getry pod spodem wyciągnięte, no to już jest ok. Jezu, wiecie, że się w końcu nigdzie do toalety nie zatrzymałam, ale tutaj jest ciepła toaleta na tym, nie na Eurowagu, miałam mówić na LKW. Więc sobie pójdę i skorzystam. Zobaczymy, gdzie będzie pierwszy. Wolne. Tam pojedziemy. AdBlue mamy tankować. Pozor. Tankujemy. Wchodzimy w aplikację Eurowag. Dobrze. Znaleźć najbliższą stację. Ja. Campus Eurowag. Rozumiem. 4. Diesel. 4. Patrzcie, jakie to brudne. Nie trzeba było deki podnosić. Taki plus. Pamiętajcie, że Wy też tak możecie robić. To się nazywa Eurowag Pay. Za pierwszym razem firma musi Wam, jeżeli macie swoje firmy, musi Wam założyć konto tak jakby na Eurowagu. No i wtedy macie dodane karty i tak sobie tankujecie właśnie elegancko. Pamiętam, że ostatnio tankowałam na 2 zbiorniki, bo tak mi generalnie wskaźnik pokazuje, że mam 3/4. No widzicie, widocznie, że tankowałam obydwa. No dużo nie wchodzi. No dobrze, już tutaj będę dolewać pod korek. Idziemy do Hiszpanii, tam też paliwo jest w dobrej cenie, więc i też jest Eurowag. But teraz
drugie tankowanie. Tankuj. Teraz tak będzie AirBlue. To jest 14. Więc jakby było coś 38%, no to powinno wejść tak z 6 dych. Chyba przemarzłam, wiecie? Już 20 litrów. Idzie. 30. Chodźcie. Dobrze, i znowu jeszcze raz i to jest 4. Good. No. Tyle. Nie chcę więcej się zmieścić, to nie. Dobra. Czy trzeba dolać płynu do spryskiwaczy, ale coś wiecie co? Nie ma kolejki za mną. Okej. Wiecie, słupku też jakaś dziewczyna jedzie. Machałam przedtem. Fajnie dziewczynę spotkać, wiecie? Nie stoi. Albo może tam stoją. O kurde. No nic, dobra. Lewam, to odjeżdżę. Dobra, tkamy i robimy miejsce następnym. Dobra, teraz w końcu do toalety. Jakie to szczęście. Ciepła toaleta. Ojej. Załadowana, zatankowana, teraz jedziemy w świat. Pada śnieg. Ciekawe, jaka będzie jutro pogoda. Bo na rozładunku będzie słońce i ciepło. Chodźcie, jedziemy. Przystanek numer 1, Brno. Jak powszechnie wiadomo, przez Brno się nigdy nie jeździ, to się zawsze brnie. Przez Brno się brnie. Ja natomiast już chętnie muszę wam powiedzieć, że wypiłabym kawę, bo nie piłam dzisiaj kawy. Więc taka gorąca kawa byłaby naprawdę good. A do kawy to wiecie co mam ze sobą? Naleśniki. Tak stwierdziłam, że lodówka zawsze na wyjeździe jest bardzo zapakowana i najlepiej tak będzie, jak zapakuję właśnie tak. Nie wygląda to za dobrze, ale zajmuje mało miejsca i będzie tylko mniej z każdym kolejnym naleśnikiem. Ale jest dobrze. Stoimy w korku, a ja w korku co robię? Obrabiam wideo. Jak stoję w tym korku, to po pierwsze jem, po drugie to powiem wam, że mi wycieraczki zamarzły, w sensie nie wycieraczki, bo chodzą ładnie ścierają, tylko płyn spryskiwacza. Więc cały czas kupuję taki zimowy płyn do spryskiwaczy od jesieni, ale widać, że może jest różnej jakości, w różnych miejscach kupuję. No, ale jeszcze kolejna rzecz jest taka, że właśnie poskładałam tą rolkę w tym korku o tym łupaniu lodu dzisiejszym i zrzucaniu i sobie myślę, że będzie kontrowersyjna, bo to jest jednak tak, że każdy chce widzieć odśnieżone ciężarówki na drogach, ale nikt nie chce widzieć tego, w jaki sposób kierowcy to robią, bo tych ramp antyśniegowych, znaczy do zrzucania śniegu jest przecież rzeczywiście bardzo mało, a na drogę tak nie wolno wyjeżdżać, więc widzicie. Jeżeli jak zobaczyłam, właśnie, normalnie to bym nie jeździła i szukała, jak ja zobaczyłam takie dwie drabiny, takie dwa balkony na kołach, no to ja już wiedziałam, że to jest ta moja szansa na odśnieżenie. No w każdym razie pewnie będzie gorąco. Wrzucę, to będzie, że będzie wojna. No ale co miałam zrobić? Powiedzcie mi, co miałam zrobić?
Poniedziałek, 5 rano, nie wiem gdzie jest rampa i odkryłam, że mam lód. No to co byście zrobili na moim miejscu? Swoją drogą to jest już -1 tutaj w Czechach. O, podjeżdżamy. No brzydko, brzydko. No ale gdzie mam stanąć? Gdzie on też chciał stanąć i nie miał gdzie, musi jechać dalej, a ja mam już 4:15, więc nikaj nie pojadę. Pora na kawę, o Jezu, poszłabym spać. Pierwszy dzień w trasie powinien trwać 5 godzin albo 8 godzin. Zawsze się po prostu nie chce. I na złość pierwszego dnia zawsze się dużo dzieje. Nasze miejsce na noc dzisiejszą. Chyba nie. Chyba to nie wygląda dobrze. Szyby takie brudne, że nawet nie widać. To się chyba nie da. To jest takie coś, że... No kurwa, no. Ja sobie tam patrzyłam miejsce, ale... On mi podjechał pod dupę, no. Ham! Już tak średnio. No dobra. Jeszcze jest następna za jakiś czas. Tu, gdyby tak bardzo chcieć, to mi się wypchnęło, ale tego
faktycznie bardzo duży parking, ale zobaczymy, czy wystarczająco duży. Tam na zjazdach auto stoi. Ojej, no to jest miejsce rozsypane. Ale tu ile? Dobrze, tak stoimy. Tu jest duży wyjazd, żeby się wyciągać do przodu. Teraz zobaczymy, czy to będzie działać. Kurde, jak tutaj to stanie, a tutaj nie stanie, bo tam by też nie mogli wyjeżdżać. O, patrzcie, że tam są jakieś rajki znaleźć jeszcze do wejścia. Zły, że on wjechał, bo tam tyły też jeszcze nie ustawiono. No, wszystkiego nie ogarnie. Wypadek jeszcze złożę lusterko, które będziemy myć. A, czekajcie, jak ktoś jedzie, to zobaczymy, jak to wygląda w praktyce. Wyjeżdżanie stąd. O, luz jest okej. Dużo miejsca. No to co, finito na dziś. Ten dzień nie poszedł ani dobrze, ani źle. Ważne, żeby nas nie okradli. Ale jesteśmy w Czechach jest w miarę bezpiecznie, więc myślę, że będzie ok. Też jeszcze tak dodatkowo troszeczkę złamałam zestaw, że przodem uciekłam do prawej, ale z kolei dupę wywinęłam trochę do lewej, bo to jest taki według mnie trik, który budzi pozór. Że się zdaje kierowcy, który wjeżdża, że widać, że tutaj jest jakby bardziej zestaw na lewo i po prostu bardziej uważa, a jak przy wyciąganiu, przy skręcaniu to już kabina z kolei troszeczkę jest bardziej do prawa, więc teoretycznie jakby ktoś coś nie ogarnął, to zawsze kilka centymetrów uciekłam. Także na lustro, a nie na całą kabinę. Także idziemy spać, robimy 9, o 4 jedziemy dalej. Do zobaczenia. Dzień dobry, jest godzina 4. Kurde. No i zepsułam do końca. Tak się kiedyś pytaliście mnie, widziałam w komentarzach, jaką ja mam szczoteczkę do zębów, jak ją ładuję. Znaczy ona właśnie spokojnie ma tego tydzień się utrzymuje bez ładowania. Taka Philipsa. I generalnie to właśnie spadło już. I się rozwaliło całkiem już. Twarzą na pysk. Idziemy na stację. O, teraz widzicie to moje krzywe parkowanie, ale wszystko ok. Wygląda na to. Drugą stronę sprawdzimy na powrocie. Ja mu to miejsce zostawiłam, żeby on sobie spokojnie wyjechał. A on stoi jeszcze. Co on? Panie, wstawaj pan. 9 ci mija. W ogóle spać wczoraj nie mogłam zasnąć. I z prawej strony ciężarówki cały czas przyjeżdżały. Jak wiecie, każdy w panice szukał miejsca. I z lewej strony też. I tak cały czas się bałam, że w końcu ktoś mnie gdzieś przyhaczy. Każdy kombinował, dużo ciężarówek się ustawiło tak naprzeciw tego, w poprzek, naprzeciw mnie. I stało, i stwierdzało, że jednak jak dalej. A ja po prostu każdą przejęłam. Co to za hałas? A to tu na stacji. Teraz całe Czechy już są w Orlenach. To jest ciekawe. Dawniej to była benzyna, a teraz jest Orlen. Cokolwiek tu jest, strasznie głośno działa. Co to jest u was? Pęta chłodna czy co? Chyba nie wiem. A tam to jeszcze postawali, patrzcie. Jeszcze bardziej niż ja. Jaką bierzemy kawę? Ja mam ochotę
ochotę na cappuccino, ale trochę nie. Kurczę. No dobra, wezmę to cappuccino. Co to za różki? W Polsce takich nie ma chyba, nie? Do cappuccino ja zazwyczaj daję jeden cukier. Co to tak chodzi, no? Kurde, muszę popatrzeć. Ta pompa tak. Czyli to pompa tak chyba chodzi głośno. Może zamarza. No dobra. Nie jest dobrze pić rano cokolwiek z cukrem, ale to jest tylko jedna saszetka cukru. No ale też jest cukier. Generalnie zazwyczaj tak nie robię i nie lubię, ale to cappuccino też dla mnie takie jest picie w niedzielę. Ja w sobotę i w niedzielę piję rano cappuccino. Wiecie, jak się wstaje przed 4:00, się rusza o 4:00, jakiś taki mały gest dla mnie, że coś dobrego niby. No tam jest Wolwi na samym początku. Nie jest daleko. Teraz jeszcze tą stronę obczajmy. Wszystko wygląda na dobrze. Nigdy nie ma co zakładać, że jest rzeczywiście wszystko ok, ale trudno. Dobrze. No to dobrze, Wolwi. Możemy jechać dalej. Szyby musimy mieć. Brudasku mój. Ile jest? Już oczywiście, że jest 9,8, o Jezu! Ale nam to toaleta zeszła. Kurde, patrzcie, że mi to zeszło 20 minut. Choć rano ten czas leci inaczej. To tak 9 godzin przekroczyć. Plan jest teraz taki, generalnie, że jedziemy 4:20 i stajemy minutę przed 7:00, bo mam trening. Więc będziemy ćwiczyć wtedy przez godzinę i wtedy jedziemy dalej. Więc ja już jestem w ogóle w getrach, ubrana na sportowo. Tego widzicie? Więc prawie że gotowa do ćwiczeń. Lusterko. Ostatecznie stwierdzam, że szczególnie w takich warunkach zimowych, solonych, to czystą wodą się najlepiej myje, tylko trzeba, żeby się nie wylewała. No przecież. Jeszcze ta szyba tutaj jest taka brudna bardzo. Au. Lepiej nie będzie, a teraz włączamy nawigację TomTom Go Professional, znaczy nie Professional, TomTom Go Expert. I startujemy, proszę Państwa, 1924 km na dziś. Nagram Wam tutaj, jak wygląda nasza trasa z boku, będziecie widzieć. Tak wygląda nasza trasa na dziś. Jesteśmy tutaj, widzicie, na wysokości Pilzna w Czechach. No i będziemy sobie jechać teraz na Norymbергę, Karlsruhe i prosto lecimy na Miluzę. Wyszło, że jedziemy przez Miluzę pod Berlinem. No i tak wygląda to nasza trasa. Zatem startujemy, bateria rozładowana, już wjeżdżamy sobie tutaj na ładowarkę. Good. Ładuje się, a możemy tak zrobić. Jedziemy. Kamienie tutaj takie, powiem Wam, że budzące trwogę.
dowodzi. Jedziemy do Hiszpanii, nie do Norwegii. Już nie było śniegu. Warum? Teraz będzie niemiecki śnieg, no. Kurde. Już 0 stopni. Miało być pozytywnie. Proszę wstać, bo uroczyście wjeżdżamy do Niemiec. Tu jest pewnie ta kontrola graniczna teraz. To Niemcy. Tak, pewnie jest gorąco. Ale patrzcie, jaka piękna zima. No po prostu wygląda, jakby jutro miała być Wigilia. No przecież jest bajkowo. Oj, jakie płaty, widzicie to? O, jakie piękne płateczki śniegu. Tak u nas w Europie jest, że teraz jak są niektóre kraje sobie przywróciły możliwość kontroli, to nie jest czasami ta kontrola, widzicie, na samej granicy, tylko w takim miejscu, gdzie się da infrastrukturalnie potencjalnie kogoś ściągnąć na parking, jak jest taka potrzeba. Ale też widać, że nie ma żadnej kontroli takich paszportowych. O, tu patrzcie. Policja trzyma autostradę. Jest całkowicie zaśnieżona. Tam z przodu idzie taki szeroki pług na całą autostradę z pilotem. Widzicie? Tak to wygląda. Rzeczywiście ga tak zimno. Zobaczcie, 0 stopni tylko. Musiała być śnieżyca jeszcze zanim tam przyjechaliśmy. Może tak przez chwilę było wcześniej, był mniejszy ruch. Ciężarówki nie rozjeżdżały. Takie powiem wam, że całkiem biało jest. Ale i zjazdy, nie wiem, czy będzie jakiś zjazd, to zobaczycie, że jest tak, a patrzcie, ciężarówki rzeczywiście postawały, patrz. No. Kurde, tam ktoś sobie tą łopatką odgarniał. Oho. A to chyba już dłużej było, patrzcie. Ciężarówki pogaszone. Też niepodobne do Niemiec, żeby to tak wyglądało. Że ich zima zaskoczyła. Tutaj zawsze jak już jest 2 stopnie na plusie, to już jeżdżą solarki. Z tego korkodraca. Gdzie tu próbuję przejść. Taki już mniejszy. A za nim jakaś ciężarówka zaraz jedzie. Haha, i inne ciężarówki też. Już nie będę wyprzedzać, nie ma co kombinować w takich warunkach. Jest niby ok, ale jak już cały rząd idzie, widzicie jak się jazdy wyglądają. Co się Iwonka nie odzywasz? Nikt nie woła. Jak nikt nie woła, jak się pytałem, to tak szybko jedziesz. A ja dopiero radio włączyłam. Tam lecisz daleko? No, na Hiszpanię. A, to na Francję. No, dokładnie, coś tak dzwoniła. Bo mnie zagadałeś. Nie ma to przeciwną, nie to normalnie.
Dzięki za oglądanie. Zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Wielkie podziękowania dla wszystkich wspierających. To dzięki Wam mogę robić coraz to lepsze materiały. Matthias Kunkel, Adelmo Filo, Alex Mici, Toshio Oki, Kevin Rafferty, Eduardo Soto, Franz Zajc, Manuel Cersori, Dobos M. Tsaba, Filip Bosanak, Damian Władysław Hermanowicz, Kan Jesilbak.